Także wróciłem z pracy, mamy lot Świnoujście, 6. lot, drugi do okręgu, 500 km. Gołąbki zostały wypuszczone o godzinie 6:40 przy pochmurnej pogodzie. Się tam trochę przejaśniło. Z prognoz wynikało, że później te przejaśnienie nawet zniknie. I patrząc na kamerkach internetowych, to faktycznie tak było, bo obserwowałem kamery cały czas. To rano było, jak to rano, mglisto, pochmurno. Później zaczęło się troszeczkę lepiej. Została podjęta decyzja, że gołębki wystartowały. I później na kamerkach, jak widziałem już godzinę później, czy nawet pół godziny później, po 7:00, znowu było ciemniej, więc niestety takie były warunki startu. Bliżej też po trasie było pochmurno i byłem w pracy dzisiaj, bo lot przełożony na poniedziałek. Jak widać, przyszła piękna pogoda. Jeszcze można coś relacjonować, bo w sumie o, i w sumie załapaliśmy się na jakiegoś gołąbka. Odbiło go, także nawet się gołąbek załapał. Teraz wszystko zobaczymy. No i tutaj są nasze gołąbki. Ten, który przyleciał. Roczniaki są. Jeden roczniak, drugi roczniak. Tam jest roczniaczka trzecia. Jeden samczyk roczniak, samiczka roczna. Jest typowany 604. Tam jest też, ale śpią, widać. Widać, jak wyglądają gołąbki. Tu ich jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14 ich tu jest. O, jest następny. Chodź. I następny przyleciał. Ledwo tu weszłem do gołębnika, kapnął kolejny. O, ta ciemna samiczka z jednego lotu trafiła znaczy odzyskał ją kolega. Oddał mi ją kolega Władek. Chyba się nie obrazi, jak powiem Władek Lasota. Zgłosił, zajechałem, przywiozłem. No i dałem ją na to 500. I roczniaczka jest tej 500. A wcześniej w ciężkim stanie tam trafiła do niego. Tydzień odpoczywała. Tydzień temu była już na 300. Czyli ona na 5. locie była, na 4. odpoczywała, na 3. zaginęła i przyleciała z tej 500. Z tego gołębnika poszły 3 gołąbki. No i z moimi też tu jakiś weszedł obcy. 8894. Zadzwonimy do właściciela. 380 oddział. Kraków jakiś będzie? No, okazuje się, że gołąbek z oddziału Radoszyce 380, dzisiaj Niemcy lecą, ale nie ma pewności, czy to z tego lotu, czy z poprzedniego, ale też mają bardzo ciężki lot. W międzyczasie 2 doleciały, jest 31 sztuk. To jeszcze się uda mi jakieś nagrać, biedaki. Sąsiedzi oddział Strumień dziś puścili gołąbki o 14 z Królowa, co sprawdzałem na internecie. To też ciekawe, bo to ponad 300 km, około 4 godzin lotu, to o 18, może 17:30, bo te prędkości dobre w pochmurnej pogodzie. Ciekawe też, jaki lot będą mieli. Jeszcze 3 i będzie połowa. Mam 6 gołąbków z typowanej 10 tej GMP. Szału nie ma, ale z jednej strony też nie jest to najgorsze.
Nie ma 4. Teraz pytanie, której 4 nie ma. Aha, wiem, tych samic chyba nie ma. A myślałem, że już coś siada kolejnego. Samic rudej nie ma. Jedna ruda jest, córka starej rudej, ale one długie dystanse robiły. O dziwo samiec. Samce nawet jakieś są. Czekamy, no. Czekamy. Pierwszy w ogóle siadroczniak. Przy czym pierwsze gołębie to tak były rozstrzelone i dużo prędzej na tym wietrze, więc jakby czas trwania konkursu będzie długi. Szpicy to tam na pewno nie będzie i zobaczymy, jak to w ogóle wszystko będzie wyglądać. Znaczy do szpicy to by musiały być dobre pół godziny wcześniej, także no ale przy takim locie wczoraj mieli loty, to kolega z sąsiedniego oddziału też z 500 dostał jednego gołębia, a następnego dostał za godzinę. Konkurs trwał ponad 2 godziny. A dzisiaj też to tak może wyglądać, że Oświęcim akurat miał 1,5 godziny konkurs. To chyba nawet był dobry i sprawny. A tak różnie to bywało w tych oddziałach. No, u nas chyba trudno. Ja nigdzie nie dzwoniłem, to przy takim locie to trudno powiedzieć, czy się ma strasznie źle i mało gołębi, czy jest dobrze. Ale będziemy widzieć. To jest sztolka, ją dałem z 50 jest poniżej druga sztolka. Tamta zrobi, jeśli zrobi, to 5. konkurs. Na 6 wkładań to nie będzie tak źle. O, idzie tata. Tu jest. Tam coś też. O, tak z tatą na ławeczce siedziałem. To wszystkie tutaj wracają. Obchodziły tę brzydką pogodę. Tam na centrum Polski była lepsza pogoda. O, jest chyba. Coś lata. Coś lata właśnie. Właśnie do taty przyleciał płowek albo płowka. I tak kapią. Dobrze, że kapią w ogóle. Teraz już tu deszczu nie ma, fajna pogoda, więc jakby co jest gdzieś blisko i pewnie i daleko, bo pogoda nie wiadomo gdzie tam przestrzeliły, ma siłę, to niech wraca. Teraz za tą krótką chwilę tutaj stare przyleciały, tam seryjna doleciała. Nawet 89 to jest. No chyba z 2 seryjne doleciały. Było 6 typowanych, zaraz zobaczymy. A są 44 gołąbki z 68. O, to pod długi dystans. Wannun, seryjna. O, stara na długi dystans. O, tak, 2 seryjne doskoczyły. To jest 8 z 10 seryjnych. 8 z 10. No, pierwsze gołębie szybko się pojawiły. Już o 1:30, a były jeszcze szybciej. W ciągu godziny jest ich 15. W ciągu 2 godzin jest ich 32. No. No zobaczymy, no. Nie wiadomo. O, dużo wcześniej na pewno były gołębie, to ten konkurs dłużej będzie trwał, a ruda
Brakuje jednej rudej. Ale trochę... Może trochę głupota, że tamtą dawałem do serii, bo... Te na długi dystans, te co Brukselę miała 2, w konkursie to jest, te gołębie w dużej mierze są, co sobie trochę nalatały. No, moje gołąbki tak spędziły, czekały na przylot swoich kolegów, koleżanek. Cóż było z tymi zrobić, co są w domu? Samiczki się muszą widzieć ze samczykami, bo jedne się trochę pobiły w tych klatkach, widzę, postukane. A i radocha jest. Z tego gołębnika brakuje jednego, bo 3 poszły na lot, 2 przyleciały. Brakuje samiczki, która poszła za karę, bo się parowała z czerwoną werkamenką. I ją złapałem w ostatniej chwili i wrzuciłem. Samice też się widzę obtłukły trochę w klatkach. Jak łapałem, no to po prostu musiałem iść do pracy i żeby mi kabli nie pozrywały, a one by były w gołębniku, to nie wiem, także w ten sposób miałem spokój. A te co przyleciały, żeby miały dostęp do wody i picia, no jakoś to było, trzeba sobie poradzić z tym. Dlatego nie lubię zostawiać nic w domu, wolę jak wszystko idzie na lot. Dla mnie to jest dużo wygodniejsze niż takie kombinowanie. No ale jak mówię na początku, wystraszyłem się, nie zakoszowałem gołębi, zostały w domu, no a lot nie jest lekki, no więc przynajmniej, tak powiem, troszkę na nerwach i zdrowiu zaoszczędziłem. Co do wyniku lotu, to zobaczymy przy zegarach, niedługo się okaże, jak na tym interesie wyszedłem, czy obstałem, jak to się mówi, czy jest w topa. I wypuściłem moje dziewczyny. Dzisiaj pogoda fatalna. Z rana to w ogóle teraz trochę jaśniej się zrobiło, więc zdecydowałem się je puścić. Bo były zamknięte, nie były na locie. Większość z nich nie była na locie. A tak powiem, energię na lot miały. Co zresztą widać, że w tej pogodzie chcą latać, więc po południu bałbym się je puścić, że w ładnej pogodzie za ostro gdzieś pójdą i muszą trochę, że tak powiem, się wylatać. I ładnie chodzą, widać na wysokości. No jest pogoda jest zawsze, tylko jaka? Jest mglisto i brzydko. Jak się okazuje, część Śląska się wyautowała właśnie. Tak się zastanawiam, czy te mistrzostwa ogólnopolskie nie zabijają dosłownie nam gołębi, bo żeby spełnić limity kategorii i tak dalej, to trzeba jechać na te 500-ki, na spełnić ilość lotów, a potem trzeba mocno ryzykować i jedni mówią, nawet tym co się udało na Facebookach czy forach, gdzieś tam piszą, że trzeba znać się na gołębiach i mieć jaja, jak to mówią, żeby wypuścić i też zrobić lot w ciężejszych warunkach. No tylko czasami tym, co te jaja mieli, potem je urywa. I tak się niestety teraz stało z częścią śląskich oddziałów. Rozmawiałem tam ze znajomym. Dzwonił hodowca pytać o gołąbki do własnej hodowli z nadmorza, Pomorze. No i tam mieli loty, tam mieli słoneczko, pogodę ładną i sobie przeprowadzali te 500-ki.
A dla nas, dla Śląska tutaj niestety się los nie uśmiechnął. Takie fronty przechodziły przez pół Polski, że gołębie musiały iść, że nie wiadomo było w jaki dzień te loty zrobić. Komuś się udało lepiej, komuś się udało gorzej. Myśmy jako Okręg Śląsk Południe myślę, że obstali. Chociaż wiele osób, jeśli chodzi o GMP, o jakieś intermistrzostwa, te wyniki, no lot do kategorii zrobiony został, ale co za lot, jak no część hodowców już jakby się wyautowała ze zrobienia tego wyniku. Więc faktycznie ktoś tam kiedyś wspominał, że powinno większa ilość osób mieć jakby tą pełną serię do GMP i te zasady wyliczania GMP no są ciężkie, no bo u nas za chwilę okaże się, że jeszcze się nie zaczęło na dobre, a już parę osób tylko ma szansę go spełnić. 7 na 7 lotów plus jakby te loty 500-kowe, które trzeba mieć tam zaliczone do GMP, chyba 3 500-ki i chociaż nie, zaraz musiałbym to sprawdzić, żeby głupot nie gadać, ale powodują, że jedzie się na siłę na lot, próbuje ukrać ten lot i potem są skutki jakie są. No tu straty ogromne, tu oddziały niektóre mają przepotężne straty, wręcz takie, że piszą o końcu lotów, właściwie w takim połowie czy preludium, zanim się zaczęły te 500-ty. No i natura, los, o ciężka ta sprawa wypuszczenia lotowego. Jak mówiłem przed lotem, mądrzy są wszyscy po locie, co zrobić. Pierwszą część filmu nagrywałem przed lotem. Wszyscy są mądrzy po locie, co było trzeba zrobić, jak już jest fakt dokonany, ale przed lotem tylu mądrych nie było. Po locie to oczywiście można na kimś wieszać. No bo żeby te loty do GMP zrobić i limity, to trzeba po prostu, nie oszukujmy się, ryzykować. I uda się lub nie uda. O kurde, a nie, to ta. Bo zaś myślałem, że już nad nimi, a to mewa. Już myślałem, że jastrząb po prostu będzie chciał. No i jak się nie wkurzasz na lotach, to wkurzasz się na oblotach, ale także moje dziewczynki latają. Jak mówię, muszę, kurde, w tej pogodzie nie chciałem im robić oblotu, ale chciałem, żeby trochę mięśnie rozprostowały, bo w końcu są już któryś dzień zamknięte. Znaczy właściwie są, bo niedzielę zamknięte, poniedziałek zamknięte. No i dzisiaj wtorek. Pogoda. No i rano to mi się nie podobało im robić oblotu, bo jeszcze taki wiatr był mocny. I chciałem, żeby zrobiły parę kółek. Widzę, że chcą lądować, więc jak najbardziej będę chciał je ściągnąć. Zadowolony jestem, że w ogóle się je wypuściłem na chwileczkę, żeby kółeczka zrobiły koło domu. Po południu oczywiście mnie dziś nie ma we wtorek, więc oblotu nie będą miały. Poza tym bym nie chciał je puszczać po południu pierwszy raz, jak one były przygotowane, te dziewczyny co były na locie. Więc te co nie były na locie to sobie śmigają, a te co były na locie nie chcą śmigać. Widać różnicę. Także tak się to wszystko skończyło. Dla jednych nie skończyło, ale znowu się zrobiło bardziej ciemno i pogoda fatalna. Drugi rzut u mnie lata. Roczniaki razem z samicami, bo ja
Ich potem na wieczór dopiero puściłem razem, żeby się widziały i zostały do dzisiaj rana. I oblot im jeszcze zrobię, miał być wcześniej, żeby je rozdzielić. No a tak chyba będę dopiero rozdzielał po pracy. Troszkę się razem pobawią, potem rozdzielę. No i tyle. Będzie dzisiaj z gołąbkami porobione. No widać, że roczne są wypoczęte, bo nie były na locie. Także w tym deszczu nawet sobie popykają troszeczkę. Skrzydełka rozprostują i będziemy szykować do kolejnego. Także no ładnej pogody nie ma, więc ciężko tym gołębiom będzie wracać. Rozmawiałem, a nie, to dzikus. Rozmawiałem z kolegą, który też tam miał ciężki lot. Mówi, on chyba już nie będzie, albo będzie koszował, ale będzie nie odbijał, albo w ogóle nie będzie koszował. Nie dlatego, że słabo odbił, bo nawet chyba lepiej niż na poprzednich lotach. Tak samo nie odbił seryjnych, bo mu brakuje z 10 najlepszych 8 gołębi. I powiem tak, z tego co zauważyłem, powodem wycofywania się z lotów, rezygnowania i nie jest brak konkursów, ale pusty gołębnik i straty. I to, na co namawiają jedni, żeby lecieć w każdych warunkach na siłę, ale z takich ciężkich lotów nie ma osób zadowolonych. Jeden, dwóch, bo cieszą się, że inni może też pogubili, ale nie ma wygranych i najwięcej osób, mi się wydaje, rezygnuje. Dlatego rezygnują, bo w domu nie mają czym dalej lotować i zniechęcają ich straty. A jest bardzo wiele apelów hodowców, którzy chcą loty w ciężkich warunkach, bo po prostu my lubimy, jak innym gołębie się gubią, a ci, którzy wygrywają, to z zazdrości wtedy na takim locie nie potrafią, nie wygrywają. W sumie nie wiem, kto jest wygrany na takim locie. Zresztą przeglądając strony internetowe i opinie różne na forach, to tylko kilka osób jest. Większość potem zwala na zarządy, a niejednokrotnie przez GMP, przez różne kategorie jest nacisk, żeby ten lot zorganizować, żeby nie rezygnować z lotu, nie mijać tego lotu. Tak naprawdę te kategorie nam naciskają. No i są różne opinie. Jedni są zadowoleni, tu z for widać, że mieli loty w niedzielę, było udane. Śmieją się wtedy z kogoś, kto odwołał lot. Ktoś się dziwi, że ktoś ryzykuje, a jak nie zaryzykuje i lot się nie odbędzie, to też jest wieszanie psów, że nie mieli możliwości zrobić wyniku, że lot niepotrzebnie odwołany, że sąsiedni oddział ma lot udany, a my mamy katastrofę. I niestety tych opinii jest bardzo wiele. Jedni uważają, że to hodowca powinien się pilnować odnośnie. Sam pamiętam, ile było problemów u nas z powodu odwołanego lotu rok temu, a potem się okazało, że lot był udany, sąsiedzi pojechali, chociaż wiele oddziałów w okolicy także odwołało ten lot. Ale problemu było co niemiara, bo się okazało, że jest pogoda, że prognozy się zmieniły. Także jedni uważają, że to są wyścigi, że wtedy gołębie nie mogą się wykazać i taki wynik nie cieszy, bo nikt na liście konkursowej z iluś tam hodowców nie robi serii, nie robi wyniku. Przy locie każdy coś złapał i nie ma jakby przy ładnej pogodzie, ściganiu jest część hodowców, co robi ten wynik do GMP, do kategorii, a przy takim locie się okazuje, że te wszystkie wyniki idą do kosza i tak naprawdę lot taki ciężki, katastrofalny tym osobom, co chcą gdzieś zaistnieć w wynikach, nie jest potrzebny. Jedynie patrząc na własne podwórko do mistrzostwa tradycyjnego, lokalnego, owszem, wszyscy mieli te same warunki. Każdy decyduje, co włoży na lot, jak podejdzie do tej sprawy. To można powiedzieć na forum oddziału czy wspólnego wypuszczenia. To jest w jakiś sposób sprawiedliwe, a jeśli chodzi o wyższe rankingi zawodów, to nie ma tu sprawiedliwości. W jednych rejonach była ładna pogoda, 500 w ładną pogodę, wtedy ci, co odbijają, to robią wyniki, odbijają te wyniki, a jeśli jest taki lot dziwny, wymagający, trudny, to większość tych
czołowych hodowli tych wyników jednak nie robi. Oczywiście są wyjątki, nie chcę tu nikogo obrażać, ale taka po prostu jest prawda i każdy to wie, że na takich dziwnych lotach czasami jedni mówią, że przypadkowe gołębie robią konkurs, a jedni twierdzą, że dopiero te prawdziwe gołębie z kompasem sobie radzą. No i teraz pytanie, jakie gołębie chcemy hodować? Czy takie, które raz czy dwa razy w sezonie z kompasem potrafią zrobić konkurs? Czy takie wyścigowce, które te konkursy robią szybkie? Ja tylko tutaj przeczytałem mały fragment tego, co w internecie gdzieś tam się pisze. Zawsze po takim locie jest bardzo burzliwa dyskusja. Ja nagrałem filmik przed lotem, że stchórzyłem, nie koszując wszystkich gołębi, że przed lotem to mądrych nie ma, a po locie wszyscy mądrzy i wszyscy potrafią doradzać. Jedni, że im się lot udał i mieli lecieć, jedni, że im się lot nie udał i nie mieli lecieć. No a tych proroków przed lotem tak wielu już nie ma niestety. A jeśli chodzi o podsumowanie lotu u mnie, no to tak, jeśli chodzi o straty, z 68 zakoszowanych nie ma do tej pory 11, rano przyszedł jeden. Jeśli chodzi o pozycję, to GMP uciekło, bo zrobiłem 4 typowane z 10, niestety słabo. O mistrzostwo szybkościowe tutaj udało się awansować na pierwsze miejsce. No, odnośnie pozostałych mistrzostw właśnie typowanych, to tu zresztą wszędzie w piłkach grze, chociaż jedne mistrzostwa uciekły, te ogólnopolskie, bo intermistrzostwo GMP no troszkę się rozjeżdża, a i tak to u mnie po prostu wygląda. Dobry lot.